Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na największe rozczarowania zapachowe. Zaczynamy, kochani, zestawienie tak naprawdę marek zapachowych, perfumowych, po które ja już nie planuję więcej sięgnąć, mimo że miałam z tych marek po jednym, czasami nawet zapachu, ale no, i nie można powiedzieć, że jest to marka przetestowana, absolutnie, ale na tyle się zraziłam, na tyle mi się to nie spodobało, albo było na tyle bardzo nijakie, że ja już więcej po tę markę nie sięgnę. I swoje zestawienie rozpocznę od marki Paco Rabanne. Z tej marki miałam Lady Million oraz Fame. Lady Million zużyłam do cna, Fame się pozbyłam. Fame kompletnie na mnie nie trwały, mimo że przepiękny zapach, ale kompletnie na mnie nie trwały. A z kolei Lady Million zapach trwały, ale tak mnie wkurzający i tak dla mnie, słuchajcie, w sumie mogę powiedzieć nieprzyjemny, taki irytujący, taki strasznie alkoholowy, nie ma tam głębi, nic się na mnie nie rozwija, brzmią na mnie po prostu tandetnie, źle i bardzo vintage'owo. I powiem Wam szczerze, w ogóle nie chce mi się sięgać po tę markę, jakby kompletnie nie ciągnie mnie w tą stronę, nie szukam zapachów tej marki, nawet nie przeglądam, a często robię takie przeglądy markami właśnie, co w trawie piszczy. Tu już dawno tego nie robię. Następną marką jest Narciso Rodriguez. I z Narciso miałam tę pudrę, takie białe, które Wam zresztą pokazywałam chyba w jednym z pierwszych filmów, jak pokazywałam kolekcję swoją perfum, dawno temu. I one były spoko, one były takie tytoniowe, takie dymne, takie mocne, ale wiosną wybrzmiewały słodko, dosyć owocowo-słodko. To był dziwny zapach, ale był trwały i naprawdę zużyłam je z chęcią. Natomiast całą resztę już, którą miałam próbek, ale też jedne miałam faux hair, mask i powiem Wam, też się pozbyłam. Przeszłam przez tyle zapachów, dla mnie one dźwięczą bardziej męsko niż kobieco. Druga sprawa jest tak, że ich trwałość pozostawia bardzo dużo do życzenia, jeżeli chodzi o moją osobę. Nie są dla mnie mocno charakterystyczne, nie wywołują u mnie jakichś takich miłych uczuć, wspomnień, no nie wiem, nie tworzą wspomnień. Te zapachy jego w ogóle we mnie nie tworzą żadnych wspomnień, żadnych takich pozytywnych wspomnień. Więc ja już po tę markę więcej nie sięgnę i nie interesujesz mnie ta marka. Podobnie jest z Abercrombie Fitch, z tym, że tu tak zdecydowałam po jednym flakonie perfum i to był Authentic zapach. Nie mam. To jest, słuchajcie, zapach totalnie nijaki. Zapach, który nie zapadł mi w pamięci, o którym niewiele potrafię powiedzieć, który tak naprawdę nie wiem, czy trwał na mojej skórze z 15 minut. Ja po prostu po psiknięciu za chwilę kompletnie go nie czułam i tak naprawdę co można powiedzieć o zapachu, którego się nie czuje? No niewiele. Dlatego ta marka, mimo że jest dosyć tania, wypadła kompletnie z mojego kręgu zainteresowania. Z kolei o tej marce następna marka ma dosyć pozytywne, słuchajcie, opinie, a ja ją skreśliłam. Miałam jeden zapach, to był Quatre i chodzi o markę Boucheron albo Boucheron. Nie wiem, jak się czyta. I tu miałam właśnie ten Quatre.
to jest taki jeden z ich takich iconic zapachów, można powiedzieć. I szczerze powiem, nie wiem, co w nim jest iconic, ani co w nim jest fenomenalnego. To jest tani zapach, tani w porównaniu cały czas, nie? Do innych takich droższych zapachów. No jeżeli możecie zapach kupić do 100 zł, czy tam 120, to chyba nie są za drogi. W każdym razie beznadziejne, nie utrzymują się, nijaki, nudny, no po prostu, słuchajcie, nic takiego nie było, co pozwalałoby mi zatrzymać się przy tej marce i powiedzieć, że chcę więcej. Kompletnie nic. Także ta marka nie jest w kręgu moich zainteresowań. Następna marka to marka Chopard. Tu zapach łyż miałam, czyli ten taki kryształek, jakby coś tylko bardziej okrągły, coś jak trochę Lancome Trésor. No mniej więcej, ale oczywiście to nie jest to. Natomiast słuchajcie, to jest marka kolejna, która po wypróbowaniu tego zapachu nie dała mi nadziei, że znajdę tam coś wyjątkowego, ciekawego, a przede wszystkim trwałego. Teraz powiem Wam o marce, która jest bardzo drogą marką. To jest osoba sama w sobie, która jest marką. I to jest Kilian Kurkdjian. Powiem Wam ogólnie, że troszeczkę nie rozumiem, rozumiem fenomen, ale to jest nos zapachowy, który jest zwolennikiem dużej ostrości, dymności, siły, mocy. To nie jest ulubieniec, raczej nie sięgają po niego osoby, które się kochają w świeżynkach i w jakichś takich mega słodkościach, gourmand i tak dalej. To raczej nie jest nos zapachowy, który to Wam da. Ja nie znam oczywiście przekroju wszystkich zapachów Kiliana i nawet nie chcę znać. Natomiast miałam przyjemność trochę wąchać, dzięki też mojej widzce, która mi poprzesyłała troszeczkę odlewek. Natomiast żaden z nich nigdy nie skradł mojego serca. Nie jest to coś, powiem szczerze, czym byłabym zainteresowana jakoś szerzej, po co bym poleciała i musiałabym mieć, nie wiem, ileś tam zapachów akurat jego, bo jest tak fenomenalna. Trochę mnie też przeraża fakt, że Kilian teraz jest dyrektorem twórczym perfum Diora. Reformułuje teraz wszystkie zapachy tak naprawdę. Mam nadzieję, że nie wszystkie, bo niektóre są cudowne i nie potrzebują i nie wymagają unowocześniania przez Kiliana, tak mi się wydaje. Być może są ogromni zwolennicy, którzy się cieszą, że Kilian wszedł w progi Diora i zaczną właśnie Diora na nowo pokochają, jeżeli ta miłość z jakiegoś powodu nagle się urwała. Natomiast ja nie jestem strasznym zwolennikiem, nie kocham go miłością wielką i nie zamierzam inwestować pieniędzy w jego markę. Kolejna marka, słuchajcie, to jest też, no to będzie trochę kontrowersyjne może co powiem, ale Delina. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Jestem w stanie znaleźć tam zapach, który, ta w ogóle wersja podstawowa, najbardziej podstawowa Deliny jest piękna, uważam. Uważam, że naprawdę są piękne, niesamowite, jedyne w swoim rodzaju i tak dalej, ale wąchałam Delinę, wiele innych też flankerów różnych, trochę tych zapachów przewąchałam. Miałam taką możliwość zdobycia iluś tam próbek i też poczyniłam, bo mnie one zawsze intrygowały. To była marka, o ile Kiliana
miałam taki stosunek, że od początku jakoś nie ciągnęło mnie, to do Deliny bardzo. Nie wiem, czy to jest kwestia tych buteleczek, które są przesłodkie i przecudowne, czy kwestia też opinii, które są na temat Deliny i które znajdziecie wszędzie, praktycznie na każdym perfumowym kanale. Natomiast ja przewąchałam i dla mnie przede wszystkim te zapachy nie są trwałe. Tylko przypominam, one nie są trwałe na mnie. Jakby ja nie jestem w stanie uwierzyć, że na kimś to są tytany trwałości. Natomiast na mnie kompletnie nie. Dlaczego tak się dzieje? Ciężko jest mi powiedzieć, czy coś jest z moją skórą nie tak, czy może ja faktycznie muszę zacząć używać zapachów, perfumować ciało, nakładając najpierw na te partie jakiś olejek, bo tylko tak to u mnie będzie działało. Nie mam pojęcia i chyba tę metodę muszę wypróbować, tylko kupić jakiś olejek bezzapachowy po prostu. No bo naprawdę Delina jest na mnie totalnie nietrwała i z tego też tytułu nie chcę, bo jest to marka dosyć droga, a też mówię, podstawowa wersja powala faktycznie, natomiast te inne już im bardziej w las, tym gorzej, że tak powiem, więc ja rezygnuję z tej marki, moje zainteresowanie nią praktycznie opadło do zera. Kolejną marką, słuchajcie, te zestawienie też nie będzie miało full marek, dlatego że ja ogromu jeszcze marek nie poznałam. Myślę, że ta lista marek może się poszerzać, które wypadną z kręgu mojego zainteresowania, bo zamierzam poznać trochę marek, które i są niszowe, i zamierzam poznać też marki arabskie, żeby w końcu móc się wypowiedzieć, czy te zapachy w ogóle mi leżą. A ta marka, myślę, że wszyscy zgadniecie. Jeżeli mnie oglądacie, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że musiała się w tym zestawieniu znaleźć marka Karla Lagerfelda. Dlaczego? To jest proste. To nie jest tylko kwestia zapachu, który mam i który wylądował w łazience, bo jedna z Was napisała, że też tego Karla postawiła w łazience jako odświeżacz do kibelka i zrobiłam dokładnie to samo. Stoi w łazience jako odświeżacz do kibelka. Co ja mogę Wam, słuchajcie, powiedzieć? Dla mnie, ja przywąchałam wiele zapachów Karla i wszystkie są tak płytkie, tak nijakie, tak niezapamiętywalne, tak nie robiące nic mojemu samopoczuciu, a jak już mówiłam, zapach jest dla mnie bardzo ważny i bardzo dużo mi w ciągu dnia daje. Musi mi dawać, bo ja potrzebuję być nakręcona, napędzona. Dzisiaj na przykład pachnę Girl of Now Forever Elie Saab. Czuję go cały czas i ja takiego zapachu potrzebuję też czuć cały czas. Czuję go cały czas i on tak przepięknie pachnie. A słuchajcie, mam nos zawalony, bo mam taką alergię, że to jest w ogóle historia, a dalej czuję ten zapach. I takich właśnie tytanów, takich mocno przebijających się zapachów, takich konkretnych, jakiś poszukuję. Karl nie ma takich zapachów. Karl ma zapach Tokio, Paris, nudy. No po prostu tam są nudy, tam wieje taką nudą, takim niczym, że aż szkoda o tym w ogóle mówić. No i jako ostatnie w tym zestawieniu musiała się znaleźć Nina Ricci. Bardzo mi szkoda. Widzieliście już na pewno film o zapachach, dwóch zapachach, które kupiłam i moją recenzję na ten temat, więc się już nie będę wypowiadała i powielała tego, co tam powiedziałam, ale na pewno jest to marka, którą przestaję się już interesować, która wypada w ogóle jakby z takich moich jakichkolwiek planów zakupowych. Nie zamierzam już jej śledzić. Oczywiście, jeżeli się jakaś nowość pojawi i będzie w nowościach, to Wam o tym powiem, bo nowości nie są tylko dla mnie, nowości są dla Was wszystkich. Każdy z Was ma też inne preferencje, może coś w tych nowościach znaleźć dla siebie, ale w moim własnym odczuciu po tych dwóch zapachach stwierdzam, że no dziękuję bardzo, ale Niny więcej
nie spróbuję. Szkoda moich pieniędzy, szkoda moich nerwów. Bardzo się denerwuję, kiedy zapach nie spełnia podstawowych oczekiwań. Naprawdę nie też jakichś wygórowanych, ale chociaż tych podstawowych. To tyle, kochani. Film nie jest długi, no ale też lista nie jest długa, bo jeszcze wiele przede mną. Ja za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam na kolejne moje filmy i do zobaczenia, kochani. Buziaczki!